Hej, ja jestem Roxy i witam Cię na moim kanale. Dziś chcę Wam pokazać mój dzienny makijaż z nutką koloru, także zapraszam na makijaż. Ok, także przechodzimy do makijażu. Ja pierwsze co robię, to żeluję brwi. Tu mam żel z Got2b. Można używać jakiegoś innego w słoiczku. Ja na przykład bardzo lubię Spink Honey Glue. Jest bardzo fajny, aczkolwiek ostatnio na co dzień bardzo lubię ten z Got2b. Także do dzieła. Ok, po wyżelowaniu brwi ja muszę sobie osobiście wyczyścić brwi naokoło, ponieważ mój żel aktualnie sięga dotąd. A jeśli go zostawimy, robi się błotko, dlatego też nie nakładam podkładu, a potem nie robię brwi, ze względu na to, że zawsze się upaćkam. Ok, przechodzimy do podkładu. Ja używam L'Oreal True Match w kolorze 1N i to jest podkład od średniego do mocnego krycia. Ja mam skórę normalną, w strefie T mam przetłuszczającą się, także u mnie się bardzo dobrze sprawdza, nie ciastkuje mi się, także zaczynamy. Jak widzicie, skóra fajnie się świeci, ale też wygląda naturalnie. Nie jest ciężki, nie czuć go w ciągu dnia, także super. Teraz przejdziemy do korektora. Ja ostatnio bardzo lubię z Jeffree Stara w kolorze C3,5. Tak, C3,5. Jest lekki, nie ma mocnego krycia, ale też zakrywa to, co ma zakryć. Ok, skończyliśmy nakładać korektor. Jak widzicie, cienie troszkę jeszcze mi prześwitują. Natomiast ja lubię, jak troszkę skóra prześwituje spod podkładu i spod korektora, ale co jak co, ale puder muszę mieć. To jest mój nowy puder, także przetestujemy razem z Make Up Academy plus Setting Powder w kolorze transparentnym. Albo jedynym, chyba jedynym. Ma takie sitko, dopóki jest zaklęte, bo mogę pokazać. I go wysypujemy na wieczko. Tylko jest teraz pytanie, czy ja z tymi paznokciami sobie poradzę z tą naklejką. Ok, no nie udało mi się, ale za to mam pensetę, także wysypujemy i sprawdzamy, jak wygląda. Biorę pędzel, sprawdzę, czy troszkę mi się pozbierał korektor, także wyklepujemy. I ok. I teraz nakładamy. Puder jest ok, aczkolwiek ma takie wykończenie kredowe, co na przykład w przypadku mojej siostry, która ma problemy ze skórą, na pewno nie byłby dla niego dobry, bo by ją zapychał. Aczkolwiek dla mnie jak najbardziej fajny. Przejeżdżam teraz po twarzy, żeby sprawdzić, czy mi nie zostawił takiej lepkiej warstwy, aczkolwiek nie zostawił. Bardzo fajna jest taka mięciutka skóra, ale taka kredowa.
także nie dla każdego. Ja osobiście nie mam większych problemów skórnych, także u mnie się jak najbardziej sprawdzi, ale no uważałabym, jeśli ktoś ma problemy skórne, to nie polecam. Jeśli ktoś ma jak ja takie lekkie wypryski, no bo wiadomo, wszyscy nie jesteśmy idealni, ale jeśli są lekkie, to myślę, że będzie ok. Widzę tylko, że trochę mi korektor zmienił odcień i trochę mi się pozbierał. Także no, do korektora pod oczy to nie będzie dobry puder, ale do twarzy jak najbardziej. Ok, przechodzimy do bronzera. Ja ostatnio używam z Revolution Marley by Marlena Sojka bronzeru w takim kolorze. Ja aktualnie jestem bardzo blada i na mnie ten puder wygląda super. Dla ciemniejszych karnacji może być za jasny. Jest to puder też w kolorze taki lekko ciepłego. Nie wiem, czy będzie widać. Także no, jeśli ktoś ma chłodny odcień skóry, to odradzałabym, ale jeśli tak jak ja jest w ciepłych tonach, to myślę, że będzie super. Ok, po nałożeniu bronzera ja mogę sobie już ściągnąć opaskę, ponieważ ja używam tylko po to, żeby mi te wszystkie włosy, które tutaj mam, nie wchodziły na twarz. Także przechodzimy do różu. Różu używam z Milani w kolorze 12 Bella Bellini. To jest taki odcień różo-złoty, ponieważ ma różowy kolor z złotymi drobinkami. Jeśli ktoś kojarzy, jest bardzo podobny do różu z Narsa, Orgazm. I ten jest zbliżony, trochę tańszy, nie należy do najtańszych, ale jest trochę tańszy i też jest super. Także nakładamy. Następnie przechodzimy do rozświetlacza. Ja używam rozświetlacza z Beauty Bay w kolorze Beam. Jest to takie moje lekkie odkrycie, ponieważ nie sądziłam, że ten rozświetlacz będzie tak mocno rozświetlał i tak mocno odbijał światło, także zaraz zobaczycie efekt. Także nakładamy. Ok, czyli mamy skończoną twarz. Ja w tym momencie będę nakładać błyszczyk, ale to zrobię już poza kamerą i widzimy się przy brwiach i przy oczach. Ok, przechodzimy do brwi. Ja używam z NYXa Lift and Snatch. Jest to taki eyeliner do brwi, który wyrysowuje precyzyjne kreski i daje bardziej naturalny efekt. Także ja zbliżam się do lusterka i za chwilę się widzimy. Także brwi już skończone. Jest to dla mnie nowy produkt, ponieważ wczoraj go pierwszy raz użyłam. Są troszkę moim zdaniem za ciemne, ale no to już jest mój błąd, że wybrałam taki kolor. A propos koloru, to jest kolor Ash Brown. Także jeśli ktoś ma kolor włosów podobnych do mnie, to
wybierajcie trochę jaśniejszy kolor. W międzyczasie sobie nałożyłam także korektor na powieki, którego musimy utrwalić i tym samym przechodzimy do oczu. Do oczu będziemy używać paletki z Glam Shopu Bohema przy współpracy z La Make Up Evella. Jest to paletka, która jest jedną z moich ulubionych i paletką, która ma neutralne cienie. Także pokażę Wam, co da się z nią zrobić i zobaczycie także mój naturalno crazy make. Także zaczynamy od koloru Zante. Ok, powieki wyrównane i zagruntowane, także nie powinno nam się nic dziać, nie powinny się pojawiać plamy, ani nie powinno nam się nadmiernie zbierać cienie. Także jeśli macie problem, że Wam się cienie zbierają w tych momentach, to polecam przypudrować najpierw cielistym cieniem. Teraz może pójdziemy do Portobello na załamaniu powieki. Ok, tym samym cieniem także podkreślimy sobie dolną powiekę. Teraz przejdziemy sobie do trochę ciemniejszego odcienia, czyli baklawa. Teraz przejdziemy do cienia Dolce Vita na sam środek powieki. Ok, a w kąciku Cin, żeby trochę otworzyć oko. Ok, skończone. Dla osób, którzy wolą lekki efekt, można użyć tego ciemnego odcienia, na przykład zrobić sobie kreseczkę. Ja dzisiaj pójdę trochę bardziej szalenie, aczkolwiek także polecam eyeliner, żeby zrobić sobie czarną, będzie fajnie klasycznie. Ja natomiast polecę dzisiaj kolorki. Jest to paleta z SUV Beauty i oni mają bardzo fajne kolorowe eyelinery i ja dzisiaj polecę w kolor niebieski. Oczywiście, że zapomniałam jednej rzeczy i oczywiście, że jest ciepła noga. Te eyelinery trzeba rozwodnić. Ja mam taki tonik z Revolution, który mi osobiście na twarz się nie sprawdził, ponieważ mnie wysypywało po nim, ale do rozcieńczania eyelinerów jak najbardziej się przydał. Także rozcieńczony eyeliner nakładamy, ale do tego oczywiście potrzebujemy lusterka. Ok, kreseczki mamy nałożone, także oko mamy prawie skończone. Zostało nam kredka na linię wodną, dolną oraz tuż do rzęs.
Na linię wodną kładę kredkę z NYXa Jumbo w kolorze białym, a na rzęsy będę nakładać tusz do rzęs z Maybelline z serii The Falsies Lash Lift. Także widzimy się za minutkę. Otwarte. Teraz przez ciebie się będę stresować. Nie stresuj się. Jak nie? Jak największego hejtera mam w domu teraz. Nie mam. Przed hejteri się teraz stresuje. O, nie wytrzymie. Nie no, teraz to już jest po ptokach. Po ptokach! Ok, przechodzimy do ust. Ja mam taką konturówkę z Revolution i IRL. Filter Finish Lip Definer w kolorze Frappuccino Nude. Do tego będę używać pomadki z Jeffree Stara w kolorze Mannequin. I na to nałożymy z L'Oreala błyszczyk, ale w jakim kolorze to ja nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Napiszę wam nazwę, ponieważ ja nie umiem tego przeczytać. Tak mieszkam w Anglii od 3 lat, to nadal mam problemy z nazwami. Nie wiem. Także nakładamy. Błyszczyk dodaje takie glow veils drobinek i troszkę tak jakby ziębi, sprawiając, że możliwe, że usta się lekko powiększają, natomiast jest takie fajne mentolowe uczucie na ustach. Także polecam z całego serca ten błyszczyk. I tak, skończyliśmy makijaż. To jest mój lekki dzienny makijaż z lekkim kolorem. Może ubieram się cała na czarno, beżowo lub biało, ale za to makijaże mam kolorowe. Także dziękuję za oglądanie. Łapkujcie, jeśli się wam podobało. Subujcie i do następnego.